Cześć, witam Was w 201 w moim vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będziemy składać, montować kabinę. Wcześniej już tam Wam pokazywałem, jak składam kabiny i tam od podstaw, że rozbierałem lub że już było rozebrane i wszystko od podstaw składałem. Tutaj brodzik zostaje. I na stary brodzik montuję nową kabinę. Stara kabina, ktoś kiedyś tam składał tą kabinę i jak są listwy, profile, które się do ściany przykręca, w te profile się montuje całą kabinę i powinno się to jeszcze nawiercić i wkrętami przytwierdzić. Ktoś, kto wcześniej tą kabinę montował, po prostu nasunął na te profile. I te profile króciutkie były, zresztą zobaczycie, bo je będę demontował, bo tylko tam profile zostały. No klient się kąpał, oparł się o tą kabinę i kabina wyleciała z tych profili, poleciała mu na podłogę, się potukła, jeszcze spłuczkę potukła. Także no szkód co niemiara, także tutaj tam oczywiście już było wszystko rozebrane, tylko te profile przy ścianie zostały. Te profile zdemontowałem, no i tutaj chodzi o to, żeby zmontować nową kabinę i zamontować tak, żeby nie wyleciała z profili oczywiście. Także dzisiaj montaż samej kabiny na stary brodzik. No, poszło, powiem Wam, dosyć gładko, bez jakichś tam większych problemów. Zresztą zobaczycie w dzisiejszym materiale, na który Was serdecznie zapraszam. Także nie przedłużam, życzę miłego oglądania. Wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za łapki w górę, w dół. Wszystko się liczy. Komentarz pozytywny, jak i negatywny. Normalne. Każdy ma swoje zdanie na dany temat. A ja Wam pokazuję tylko to, co robię podczas danego zlecenia. Także co? Zapraszam do oglądania, no i widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. No hej, cześć. Moi drodzy. Dzisiaj jedziemy montować, dawno nie montowałem, nie pokazywałem. Będziemy montować kabinę prysznicową. Tam podobno stara jest już zdemontowana. Jest kwestia zamontowania nowej kabiny na starym brodziku, także nie kompleksowo, że się demontuje wszystko podobno. Tylko zamontować nową kabinę na starym brodziku, a stara rzekomo jest zdemontowana. Jak będzie, zobaczymy. Co to za kabina, też nie wiem. Bo jak wiecie, kabin jest 2000 rodzajów, modeli. Także no zobaczymy jak to będzie. Ale mówię, dawno kabin nie robiłem, a powiem Wam, że dzisiaj mam jedną kabinę, jutro mam drugą kabinę. Może to jutro też mi się uda nagrać, zobaczymy. Także co, jedziemy, będziemy działać, czyli co, do zobaczenia na miejscu. No i jesteśmy na miejscu. Tutaj przygotuję sobie narzędzia, czyli jakieś tam silikony, wkrętarki, wiertarki, to co potrzebne i można powiedzieć niezbędne do montażu kabiny. No trochę tych narzędzi trzeba przynieść. Jakieś wiertła, na pewno do betonu czy tam do ściany, wiertła do metalu, bo będziemy musieli tam przymocować tą kabinę, żeby nie wypadła. No i jakieś śrubokręty. No i tutaj mamy tą kabinę, tu już pudełko otwarte, tylko trzeba z tych folii wszystko rozpakować, przygotować do montażu.
Tutaj profile te, jak się domyślacie, po których drzwi będą się przesuwać. No i tutaj mamy szyby, ścianki boczne, drzwi. No i w woreczku wszystkie śruby, kółka, części do montażu właśnie kabiny. No i teraz w większości kabin jest właśnie ładnie pooznaczane, tak symbolami jak widzicie tutaj H1, H4, H2, także jak ktoś tam nie jest pewien do czego, które służą, w instrukcji ładnie jest opisane i można sobie korzystać z tej instrukcji, a nawet trzeba, jeśli ktoś tam nie ma wprawy w montażu. No i tutaj mamy, zawsze jest schowane, bo kiedyś też szukałem, to jest ten profil do ściany, który mocujemy. One są wciśnięte właśnie w te profile ze ściankami. No tu jeszcze widzicie, są te stare profile, które będę musiał zdemontować. Nie wiem, czy kojarzycie tą łazienkę. Tutaj właśnie w tej łazience naprawiałem tą wodę, wymieniałem ten przegniły trójnik. Także tutaj niektóre są szyby osobno. No tutaj jest profil od razu już z zamontowaną szybą. No i tu mamy drugą taką samą, tylko wyciągamy ten profil, który będzie montowany do ściany, bo od tych profili tak naprawdę zaczniemy. No, tylko żeby te nowe profile zamontować, no musimy zdemontować te stare. Czyli wykręcamy wszystkie śrubki, zazwyczaj przeważnie są po 3 na jednym profilu. No i tutaj akurat nie było problemów ze zdjęciem, bo często jest tak wklejone, że trzeba po kawałeczku wycinać. Nie idzie oderwać od płytek często. Tutaj ktoś, kto montował, nie dał silikonu pod spód, tylko tam po wierzchu przeciągnął. Oczywiście stary silikon, starą tą powłokę, to trzeba to dokładnie usunąć. Te wszystkie silikony luźne, fuzelki, które tu zostały, to najlepiej właśnie nożykiem robić, ładnie pościnać, wyczyścić wszystko, żeby ściana była czysta przed montażem nowego profilu. Tak z jednej, jak i z drugiej strony oczywiście. No i teraz te nowe profile przymiarka, bo otwory w ścianach na pewno nie będą pasować. Tutaj było o tyle prostsze, że równo wzdłuż fugi, także tutaj z poziomem, tylko tam widzicie takie pypcie białe były, ale to pościnałem, tam dziurka była zalepiona i teraz tutaj równiutko do fugi ustawiamy, tutaj możemy ustawić profil bez poziomicy, po prostu równo do fugi. Ale dla pewności zawsze tam poziomicy nie zaszkodzi przyłożyć. No i zaznaczamy punkty wiercenia do mocowania tego profilu.
Także tu mamy, no tutaj już będziemy musieli dokładnie z poziomicą wyłapać, bo tu już tak nie jest prosto, że równiutko z fugą. Także tutaj dokładnie pod poziomicę profil ustawiamy. No i tutaj też z drugiej strony zaznaczamy punkty wiercenia. No tylko tutaj trzeba pilnować, żeby nam się ten profil gdzieś nie przestawił, nie przesunął. Także te 3 punkty mamy zaznaczone, możemy nawiercić na kołeczki. No i jak widzicie, w ogóle ta kabina jest wyższa od tej, co była. Niestety kolejne dziurki, ale te, które tam są, to będą pod profilem, czyli będą zalepione silikonem. Tu na górze, jak widzicie, troszeczkę obok tego, co zaznaczałem, a to z tego względu, że właśnie górna część profilu mi się troszeczkę przestawiła, dlatego ten punkt wiercenia przestawiłem troszeczkę na bok, żeby to wszystko w pionie było. Czyli z jednej i z drugiej strony po 3 nowotwory. Tu jak widzicie w sumie otwór pod otworem. Niektórzy robią tak, że w profilach robią nowe dziury i na te stare, no ja zazwyczaj w oryginalne staram się otwory wkręcać śrubki, znaczy te wkręty. Tu jeszcze raz przecieram wszystko na czysto, bo ja na profil ten ścienny zawsze nakładam silikon i zawsze tyle silikonu, żeby on wyszedł bokami, potem go zbieram i wiem, że wtedy jest to szczelne i no, nie będzie jakichś tam wycieków, których nie powinno być. No i teraz silikon. No tutaj jak są srebrne profile, to najlepszy jest właśnie biały bezbarwny silikon. Teraz gdzieś kładziemy na równej powierzchni profil i po całej długości dajemy właśnie bezbarwny silikon. Jak widzicie, go daję więcej niż taką grubszą kreskę, z tego względu, żeby on mi wyszedł bokami, że tak powiem, bo później ja sobie to zbieram, ten nadmiar, który wychodzi i wtedy mam wszystko ładnie uszczelnione. I tutaj oczywiście do ściany od razu nie przystawiam, bo żeby nie wybrudzić ściany, także w takim małym odstępem, gdzieś koło pół centymetra od ściany to trzymam i łapię najpierw wkrętami każdy uch, znaczy w każdy kołeczek, nie dociskając tego profilu. Czyli na górze łapię, żeby tylko trzymało i potem jeszcze te 2 niżej i potem od spodu dopiero dokręcam dół, środek i górę i wtedy ten profil równomiernie ładnie mi przylega do ściany i tej ściany nie brudzę profilem, żeby go przesuwać, bo tak to po prostu wytarłoby z tego profilu ten silikon, który nałożyłem. No i tak jak widzicie, ten profil tam od ściany na całej długości odstaje i teraz ten dół już dokręcam i on sobie ładnie równo do ściany dochodzi i wtedy tej ściany niepotrzebnie nie brudzę. Czyli tu dokręcam już do oporu
Teraz środkową śrubę i to ładnie mi się równomiernie do ściany przylega. No i na samej górze i mamy profil zamontowany. Oczywiście, tak jak widzicie, ten silikon mi bokami ładnie wychodzi. Wtedy mam pewność, że on tam pod profilem ładnie się na ścianie rozłożył, także woda nie ma szans wycieku. Teraz takim specjalnym płynem do właśnie formowania silikonu spryskuję. Wezmę szpatułkę taką, żeby, no można powiedzieć, zbierała na zero, tak żeby ten silikon gdzieś tam nie zostawał na tych listwach i wszystko ładnie zbieram. I on wtedy, jak się spryska, to po prostu nie brudzi ani profilu, ani ściany. I tak robię z jednej i z drugiej strony. Dokładnie wszystko zbieram. Także to jest na 100% pewne, że tutaj jest ten profil uszczelniony tak, jak powinien być. Tu nawet jak gdzie silikon nie wyszedł, a się ściąga całość, to po prostu on tam gdzieś w głębi uzupełnia. Że nie ma możliwości po prostu, żeby przy takim montażu tych profili jakikolwiek wyciek był. Jak widzicie, też profile są czyste, nie są upaćkane silikonem. Chociaż i tak one się chowają potem już w cały ten stelaż brodzika, ale generalnie czasami część wystaje, żeby robić tak, żeby tym silikonem nie było to upaćkane. I drugi profil robię dokładnie tak samo, czyli nakładam silikon i później to będę przytwierdzał do ściany, tak żeby ten silikon bokami wyszedł. No i tutaj dokładnie to samo jak w przypadku tego pierwszego profila. Łapię tylko od góry pierwszy wkręt, nie dosuwam tego do ściany, drugi wkręt na dole i potem od dołu już przykręcam do oporu. No i tak widzicie, ten silikon też powychodził, tutaj też na całej długości spryskuję i potem ten nadmiar silikonu po prostu zbieram. Zobaczcie, to razem z tym płynem ten silikon bardzo ładnie schodzi, zbiera się i nie brudzi ani profilu, ani ściany. No i profile mamy zamontowane, teraz możemy złożyć właśnie resztę kabiny. Czyli bierzemy pierwszy profil, tutaj akurat nie ma znaczenia czy góra czy dół, tylko ma znaczenie właśnie połączenia tego z tą boczną ścianką, z tą boczną listwą, tak żeby z jednej strony prowadnica była na górze, z drugiej strony na dole. No i tutaj mamy, jak widzicie, już ładnie przygotowane, teraz tylko to skręcić. No to jest część, powiem Wam, pracy, której w brodzikach, w kabinach najbardziej nie lubię, czyli skręcanie tej całej kabiny. Jest niewygodne, no tu czasami brakuje jednej ręki,
Jeszcze jak są same profile bez szyby, to można tam pokombinować. No, z szybą trzeba uważać. Jest też cięższe, no i tak nie ma takiej możliwości manewru jak w przypadku samych profili bocznych, które łatwiej gdzieś tam sobie ustawić wygodniej do skręcania. No ale tutaj ten pierwszy uchwyt to dość ładnie mi poszedł, powiem Wam. Potem jak z drugiej strony drugą ściankę skręcałem, to już tu poprosiłem pana, żeby mi przytrzymał, bo po prostu zbyt mi się to wszystko latało. Nie chciałem, żeby gdzieś mi poleciało i tą szybę zbić, bo to dużo nie trzeba. No i tu należy pamiętać, żeby to dokręcić do oporu. No i ktoś może pomyśleć, zapytać, czemu nie użyłem wkrętarki i tak dalej. No, kiedyś wkrętarkę używałem. W tych śrubach gniazda są bardzo miękkie. Jak się wkrętarka wyrobi te gniazdo, to potem ani odkręcić, ani przykręcić. Także lepiej się pomęczyć, powiedzmy, ręcznie i dokręcić tak, no, bez uszkodzenia tej główki śruby. No i tutaj już właśnie poprosiłem pana, żeby mi to przytrzymał z drugiej strony, bo no, ta szyba jednak przeciążała. Te profile są dość takie miękkie, także mi to wszystko latało. Także tutaj poprosiłem pana, żeby mi z drugiej strony przytrzymał, zanim skręcę właśnie tą drugą ściankę. Potem to obróciliśmy już do góry nogami i se ten górny profil sam dalej skręcałem. No tutaj ta kabina dość wysoka, ręce miałem ponad głową i powiem Wam, że no, męczyły się ręce przy skręcaniu tego. No ale wkrętarki kiedyś raz użyłem i miałem więcej problemu niż z tego pożytku było, także teraz po prostu skręcam to ręcznie. No i tutaj jak widzicie już stoi sobie do góry nogami i ten profil to już sobie mogę skręcać sam, chociaż ta szyba też tam troszeczkę się latała, ale wziąłem się na sposób i po prostu po jednej śrubce z każdej strony złapałem ten profil i później najpierw tu se złapałem śrubą, potem z drugiej strony, a potem to już sobie to dokręcałem. Także mi ten profil nie spadał. To wziąłem właśnie po jednej śrubie z każdej strony złapałem. Potem przyłożyłem drugą i potem już mogłem sobie to skręcać na gotowo. No, także jedną stronę mamy, teraz drugą stronę i w sumie to, czego najbardziej nie lubię, czyli skręcanie tej kabiny praktycznie mam zrobione. To jest w sumie chyba najgorsza rzecz w tym montażu kabiny. Może są tacy, którzy to lubią robić, no ja to tak średnio. No jak mam skręconą, mogę ją przenieść już i zamontować do tych profili, które wcześniej do ścian montowałem. I tutaj montujemy w ten sposób, że te profile, które montowałem do ściany, muszą wejść w środek profili tej kabiny. Łapiemy z jednej strony, potem z drugiej. Tutaj też czasami potrzebna jest pomoc. No tu w tym przypadku akurat nie, ale jeśli ktoś nie ma wprawy, to lepiej to we dwóch robić. No i kabinę mamy ustawioną. No teraz oczywiście też musimy wypoziomować, bo zanim to skręcimy z profilami, no musimy to ustawić tak, żeby ona była w poziomie i pionie. Także tutaj
poziomica na każdym etapie pracy, że tak powiem, jest potrzebna. No i teraz bierzemy wiertełko. Ja tutaj wziąłem bodajże 3,3 mm do wkręcenia właśnie wkrętów, żeby zespolić tą kabinę właśnie z tym profilem ściennym. Czyli tutaj robimy też otwory na środku, na dole i na górze. No i tutaj przykładam poziomicę, tak żeby ten poziom zachować. Z tą poziomicą wiercę otwór i później sobie od razu tutaj ten pierwszy wkręt złapię, żeby mi to się gdzieś nie przestawiło, nie uciekło. I robię to na środku, także tutaj mogę manewrować jeszcze górą i dołem, mogę korygować, żeby ta kabina była w pionie. No i teraz na górze i tutaj też poziomiczka, ustawiam pion, kontroluję właśnie poziomicę i wiercę, tak żeby zachować pion tej kabiny, bo tutaj często ściany są krzywe, profil ścienny jest równo ze ścianą przykręcony, no ale już z kabiną nie zawsze się może zgadzać, także tutaj trzeba zwracać na to uwagę, żeby właśnie kabinę zamontować w pionie i tak, żeby ona była wszędzie z każdej strony równo, zachowała te swoje proporcje. No i tutaj na dole tak samo i z drugiej strony dokładnie tak samo trzeba zrobić. No i tutaj tak mówię, jeszcze zaślepki od razu zakładam. I tak jak tutaj mówię, z drugiej strony dokładnie to samo. Ustawiamy kabinę, żeby zachowała swoje proporcje, czyli pion głównie. No i wiertełkiem nawiercamy tak, żeby się przebić przez profil 1 i potem ten ścienny, no żeby na wylot też nie przewiercić oczywiście. No i skręcamy to wszystko. Tamta właśnie stara kabina była tylko nałożona na profile, a nie była skręcona, tak? Dlatego tutaj klientowi ona wyleciała po prostu i poleciała. I teraz to wszystko tutaj dokładnie obczyścić z tych wiórków po wierceniu, z pyłu. No i przed założeniem drzwi oczywiście, no jeszcze trzeba tutaj między brodzikiem a kabiną też położyć silikon. No tutaj czasami jest tak, że jest taka szparka między właśnie profilem a brodzikiem, no ale to wszystko tutaj silikonem właśnie po to się uzupełnia, uszczelnia właśnie, żeby tych wycieków nie było i to najlepiej właśnie zrobić przed założeniem drzwi, jest po prostu wygodnie, jest lepszy dostęp. No i ten silikon nakładamy i potem to formujemy oczywiście też. I też tutaj zwilżam, żeby tam nie zostawiać śladów po silikonie, którego nie chcemy. Można, czy tam jak ktoś chce palcem, ja tutaj akurat szpatułką zbieram ten nadmiar silikonu i mamy w sumie uszczelnioną kabinę. No i tutaj w sumie zostało nam jeszcze założenie uszczelek, no i rzecz jasna zamontować rolki na drzwi, no i potem zamontować same drzwi.
Rolki, no trzeba tutaj też pamiętać, zwrócić uwagę, które rolki gdzie zakładamy, bo jedne rolki zakładamy na górę, drugie na dół. Te na górę są ze śrubeczką regulującą, te na dół z takim przyciskiem, żeby te rolki, żeby drzwi można było zdjąć, to się wciska i zresztą zaraz zobaczycie i one się chowają. I tutaj patrzymy też właśnie, w którą stronę te rolki, zawsze na wypukłą ścianę, na zewnętrzną ścianę drzwi rolki zakładane, znaczy rolkami zakładane. Te rolki muszą wejść, tam są takie wypustki, muszą wejść w te otwory w drzwiach. No i potem to śrubeczką skręcamy. Przykręcamy to do oporu, no ale też, żeby nie przesadzić z tym dokręcaniem. Tu jest właśnie ważne, żeby te wypustki w tych rolkach idealnie weszły w te otwory w drzwiach. I teraz no, drzwi obracamy. I zakładamy dolne rolki. I dolne rolki taki przycisk mają, jak widzicie, to zawsze to zakładamy na dolną prowadnicę, na dolną część drzwi właśnie z tym przyciskiem po środku. Bo to jest po to, żeby kółeczko wysunąć w razie jakbyśmy potrzebowali drzwi ściągnąć, zdemontować z kabiny. To wystarczy wcisnąć ten przycisk, kółko się cofnie i wtedy drzwi ładnie się ściąga. Tak jak przy zakładaniu też wciskamy, żeby założyć te drzwi. Potem na koniec oczywiście jeszcze zaślepki, no te śrubeczki tam są, w komplecie to się zakłada, nie wiem czy ja tutaj ujęłem czy nie. No te drzwi na razie na bok odłożę, bo w sumie zapomniałem jeszcze o uszczelkach na ścianki w kabinie założyć. Także przed założeniem drzwi właśnie dobrze jest sobie te uszczelki założyć, jest po prostu wygodniej. No i tutaj te uszczelki zakładamy piórem do wewnątrz kabiny. Tą wypustką piórem do wewnątrz kabiny. I można od góry, można od dołu, jak komu wygodnie, tylko pamiętać należy, żeby wsunąć tą uszczelkę do samego końca w tej prowadnicy. No i jedną mamy założoną i dokładnie tak samo z drugiej strony. Czyli zakładamy tą wypustką piórem do kabiny, do wewnątrz kabiny. I od dołu, ja zawsze od dołu zaczynam, tam do samego dołu przykładam i wtedy stopniowo do góry wszystko wciskam. Czasami jest tak, że te uszczelki są dłuższe niż kabina, to się po prostu je nożykiem docina na odpowiednią długość.
No i uszczelki mamy założone, teraz możemy założyć drzwi. I tutaj właśnie na przykładzie tych drzwi będzie też właśnie widać, bo nie zawsze one chcą wskoczyć, powiedzmy, w tę dolną prowadnicę. To jest właśnie na tych górnych rolkach. Na tych górnych rolkach są takie śrubki pod spodem, gdzie te kółka można podnosić, opuszczać. No też jeśli się nie domykają, to no można tak ułożyć, znaczy wyregulować te drzwi, żeby się równo zamykały. I tu jak widzicie, nie bardzo chcą mi wskoczyć ta dolna prowadnica. I tu jest właśnie sobie odkręcam, te kółka podchodzą do góry i drzwi się opuszczają. I wtedy jak opuścimy te drzwi, tutaj właśnie na tych śrubeczkach pod spodem możemy podnieść albo opuścić te drzwi. No tutaj ja opuszczam trochę te drzwi i wtedy one sobie tam ładnie na dole wskoczą. No i teraz wciskam jeszcze troszeczkę, bo no, tego tutaj nie ma co robić na siłę, bo możemy sobie zrobić tak dobrze, że po prostu może szczelić szyba, także no tutaj musimy to robić wszystko z wyczuciem. Niby to jest hartowane szkło, ale czasami jakiś tam większy nacisk czy coś może po prostu może to wszystko pęknąć. O i to jak opuściłem, jak widzicie, ładnie wskoczyły. Te rolki się z powrotem tam podniosły i ładnie się drzwi trzymają. Jedne drzwi mamy zamontowane. No i teraz uzbrajamy dokładnie tak samo jak pierwsze, te drugie drzwi. No i tutaj musimy pamiętać, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To jest dość istotne, bo rolki górne i dolne, tak jak widzieliście, no różnią się. I tutaj no nie mogą być po prostu zamienione. I troszkę przyspieszę, żeby to nie przedłużać. No i możemy iść zamontować te drugie drzwi. Czyli zawsze zaczynamy od górnych prowadnic. Robimy tak, żeby tam te dolne kółeczka wskoczyły. No i jak widzicie, mamy kabinę zmontowaną, drzwi ładnie przylegają. Nawet specjalnie nie trzeba regulować, bo czasami po prostu trzeba regulować, bo powiedzmy na dole dochodzą, a na górze dochodzą, a na dole się rozchodzą lub odwrotnie. To wtedy na tych śrubeczkach tam na górze w tych rolkach regulujemy tak, żeby się ładnie na środku domykały. No i na koniec, jako taki mały bonusik tutaj, bo stara kabina potukła spłuczkę, pan kupił nową. Wcześniej był zawór na 1/2, ten jest na 3/8. Wężyk tam był nowy. Także tutaj tylko zmienimy rozmiar gwintu, czyli z 3/8 na 1/2. Czyli taką przejścióweczkę założymy, tak żeby można było ten wężyk półcalowy przykręcić do zaworku 3/8. Taki mały miszmasz.
No i tutaj tą przejściówkę właśnie zakładam. Ona ma gwint wewnątrz, ma 3/8, na zewnątrz ma pół cala i wtedy możemy przykręcić sobie wężyk właśnie półcalowy do zaworku 3/8. Wystarczy taką redukcję założyć. No, można też równie dobrze wymienić wężyk i wtedy też nie będzie problemu, no ale tutaj pan mówił, że jak już nie mam czegoś takiego, żeby to, że wtedy ewentualnie wężyk. No ale miałem taką przejściówkę, także nie ma problemu. Tylko trzeba uszczelnić ten gwint, no i tutaj trzeba patrzeć, żeby równo złapać, żeby tego gwintu po prostu nie przekosić. No i jak widzicie, mało miejsca co prawda jest, ale wszystko można upchać, zmieścić i teraz to wszystko ładnie, ten wężyk dokręcamy. Jak nam się za bardzo przekrzywia ten zawór, żeby go gdzieś tam nie ułamać, nie uszkodzić, to drugim jakimś tam kluczem kontrujemy i wtedy dokręcamy ten wężyk. No i teraz sprawdzimy, puściliśmy wodę. Jeszcze sprawdzimy, czy wszystko jest szczelne jak zawsze, czyli napełniamy zbiornik, spuścimy wodę i jak będzie wszystko ok, będzie można założyć dekielek. No mówię, ta kabina tam poleciała aż właśnie do tutaj i właśnie potukło ten zbiornik na wodę. Tutaj pan gdzieś na zamówienie ściągał sobie nowy zbiornik do tego starego kibelka. Dlatego taką przejściówkę, bo w starym kibelku były półcalowe. No, ręczniki nam nie będą potrzebne, teraz tylko ten dekielek założyć i w sumie no tutaj wszystko zrobione, co miałem zrobić, czyli kibelek podłączony, kabina stoi złożona. W momencie, kiedy już nagrywałem ten film, to już było po kąpieli pana, także wszystko jest ok. Także na dzisiaj to tyle. No i tak, jesteśmy po pracy. Poszło wam, powiem wam, sprawnie. Także tam no, brodzika, jak widzieliście, nie trzeba było demontować. Tam tylko z tymi listwami pan sobie nie poradził, bo jak rozbierał, a co ciekawe powiedział, że ta kabina, która była stara, to mu odpadła, się oparł i wyleciała. Czyli ktoś, kto montował tą starą kabinę, nie przytwierdził ich do tych listew, które są mocowane do ściany, czyli on tylko wsunął, nasadził na to i już i sobie stała. No, powiem wam, dość odważne, w cudzysłowie, dość odważne posunięcie ze strony tego montera całego. No bo przecież tam, jak widzieliście, po 3 wkręty dawałem, żeby to przytwierdzić. No to musi, no siłą rzeczy musi to stabilnie stać, być zamocowane. No ale stało się jak stało. Ma pan kabinę nową, zamontowaną. Fajna nawet ta kabina, dosyć prosto się składało ją. Bo niektóre to tam trzeba się nagimnastykować, namęczyć. No tutaj dość sprawnie wszystko poszło. No i tam na koniec jeszcze kibelek, bo tam jak kabina poleciała, to rozbiła też spłuczkę. Także szkód sporo było. No i tam całą tą spłuczkę pan sobie założył, tylko no, w
Wcześniej był półcalowy zawór, ten napełniający, w tej nowej 3/8. To tam takie przejście założyłem z 3/8 na 1/2. W sumie też mógłbym wężyk, ale to by było już drożej, nie? A po co sobie koszta robić? A czy no nie mi, klientowi. No, także wszystko działa, wszystko się trzyma. Tam jutro się wykąpie, pan to powie, czy cieknie, czy nie. No jeszcze raz, nie? Skłamał. Raz mi się zdarzyło, że jechałem na poprawkę, bo gdzieś tam przegapiłem, jak silikonowałem. No tutaj mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No, także to tyle. Dzięki za dzisiaj. Ja jadę dalej. I co? Widzimy się przy następnych pracach jak zawsze. Cześć.